Dziś zabierzemy Cię na wyprawę do głębin tajnej hitlerowskiej torpedowni. W zeszłym roku zdobyliśmy tę platformę płynąc kajakami z morskiej bazy szkoleniowej w Mechelinkach. Teraz pokonamy około 400-metrową odległość na płetwach i zanurzymy się do czeluści tego betonowego potwora. Zobaczysz z nami całą podwodną konstrukcję i odkryjesz korytarze, których nie widać z nad wody. Wpłyniesz też do wąskich luków torpedowych, skąd Niemcy w celach testowych wystrzeliwali torpedy w stronę Helu, szukając kolejnej cudownej broni. Ze względu na spadające do wody kawałki betonu i cegły, nurkowanie w torpedowni nie jest bezpieczne, a przepłynięcie w jedną stronę zajmuje niecałe pół godziny. Dlatego chodźmy na brzeg i zacznijmy naszą przygodę. Prosiliście nas o to bardzo, żebyśmy w końcu popłynęli, zanurkowali na torpedowni. Wracamy tutaj po roku. Jest z nami dzisiaj Grzegorz, człowiek, który nas gości oraz będzie razem z nami nurkował. Myślę, że w razie czego będzie mnie ratować. nie mamy co przedłużać. Skręcamy sprzęt i lecimy. Tak. I do zobaczenia w wodzie. Trzeba to wszystko jeszcze zabrać na plecy i zanieść do wody. Typowa jesienna pogoda, piękny lipcowy dzień. My aktualnie sobie odpoczywamy na plaży. No dobra, nie odpoczywamy, bo też muszę trochę Wam historię opowiedzieć. Ale w tym momencie chłopaki mają do przepłynięcia 400 metrów wzdłuż dawnego pomostu kolejowego, który łączył montownię torped z torpedownią. Tu się wydaje, że może jest dosyć spokojne, ale uwierzcie, chłopaki mają ciężką robotę, bo płyną aktualnie na plecach. No i z góry zobaczycie, gdzie są i ich postęp. No dobrze, mili Państwo, to jesteśmy. Mamy tylko jeden mały problem, że się zrobiła większa fala. Generalnie musimy dojść tam. Jeszcze przez chwilę mamy grunt pod nogami, ale musimy odbijać troszeczkę bardziej w tę stronę, bo żeby nas prąd nie zniósł na falochron. Ale powoli, ale do celu. Zastanawiacie się pewnie, czemu nie mogliśmy popłynąć łódką. Mieliśmy łódkę, tylko się zepsuł w niej silnik wczoraj i nie zdążyli go naprawić, więc walimy tutaj z buta. Dajecie, chłopaki! Już niedaleko! Ostatnie metry. Już niedaleko. Plan na nurkowanie chłopaków był taki, będą płynąć na planie 8, czyli zaczynają od strony dawnego pomostu kolejowego. Cały czas płyną prosto. W momencie dopłynięcia do torpedowni trzymają się z ściany zachodniej. Od strony zachodniej dopływają do momentu, w którym wchodziliśmy w zeszłym roku, czyli takich pomostów. Później pływają do luków torpedowych, otaczają torpedownię dookoła i wracają z powrotem od linii brzegowej. Powoli na dno, tak żebyśmy się widzieli. Uważajcie, bo mogą być takie betonowe klocki. Witaj, ja będę takim podwodnym lektorem, sumieniem prezesa i będę Ci opowiadał, co się właśnie dzieje pod wodą. Także nie będziesz tutaj sam. W tym momencie przedłuchaliśmy ciśnienie i schodzimy zachodnią stroną torpedowni pod wodę. Sprawdzenie, czy wszystko jest ok po zanurzeniu. Wszystko ok, no to lecimy. Tak, żeby się odróżniać, to prezes ma napis Urbex History na płetwach, Konrad ma pomarańczowe wstawki, a Grzesiu suchy skafander. Tutaj widzisz, teraz przepływamy przez takie podwodne korytarze, których nie widać z nad wody. One prowadzą do wnętrza torpedowni. Pod wodą wiele zbrojenia, to wszystko się zawaliło. Wytworzyła się taka swoista rafa.
Głębokość na zachód od torpedowni wzdłuż ściany 6,2-6,3 metra. To jest dość krótki odcinek, dlatego już zakręcamy i teraz jesteśmy z tyłu torpedowni, od strony zatoki. Meduza, babka wodna tam przepływa. Tutaj widać sieci do połowu ryb. Już trochę tutaj leżą, bo całe obrosły. No i martwą rybę. Tu jest taki uskok i to, co teraz widzicie, to jest właśnie jeden z kanałów torpedowych. One prowadziły podwodne korytarze w stronę Helu. Chcieliśmy w nich zanurkować i popłynąć, ale jak widzicie, widoczność jest słaba. Jeszcze raz sprawdzenie, czy wszystko jest ok. Głębokość z tyłu jest większa, 8,2 metra. Grzesiek sprawdził kurs. Meduza, kolejne sieci i mnóstwo gruzu. To wszystko to jest torpedownia, to co powinno być u góry. To co właśnie widzieliście, to jest luk torpedowy. Prezes pływa do środka, chłopaki zostają. Tam jest na tyle mało miejsca, że tylko mieści się jeden nurek, dlatego wpływaliśmy pojedynczo. Torpedownia to polska nazwa zwyczajowa dla obiektów badawczych dla torped zbudowanych w okupowanej Polsce podczas II wojny światowej przez Niemców. Obydwie torpedownie zostały zbudowane w odległości około 400 metrów od brzegu. Dzisiejsza torpedownia, na którą się skupiamy, jest zlokalizowana w Babich Dołach i była połączona swoistym molo, które dzięki kolejce wąskotorowej dowoziła elementy torped, które były później montowane na torpedowni. A co ciekawe, przez Niemców złośliwie była nazywana Kaszubskim Ekspresem. Po wojnie zniszczono ostatni odcinek molo łączący torpedownię, aby utrudnić dostęp do niej, ale cała reszta, nazwijmy to mola, dalej funkcjonowała aż do lat 80., które służyło dla turystów oraz dla fanów frachtingu oraz jachtingu. Obie torpedownie zlokalizowane w Zatoce Gdańskiej, czyli nasza dzisiejsza bohaterka oraz Formosa znajdująca się kilka kilometrów dalej, są zbudowane w identyczny sposób, czyli składały się z hali montażowej, z sal techniczno-inżynieryjnych oraz najbardziej charakterystycznego punktu, czyli wieży obserwacyjnej. Pod tą wieżą obserwacyjną był wykopany swoisty tunel w Zatoce Gdańskiej, w którym płynęły wystrzeliwane torpedy, które później były wyławiane i poddawane dalszej analizie. Ale to oczywiście tylko suche fakty. Chłopaki pokażę wam to z bliska, więc przenieśmy się do nich. Pływamy teraz do wnętrza aparatów torpedowych. Od strony tych aparatów, w stronę zatoki, były te podwodne korytarze, o których mówił Łukasz. W środku, jak widzicie, jest mnóstwo zbrojenia. To wszystko właśnie jakby na takich sankach zostało spuszczone na dół. Tu są po bokach prowadnice. To wszystko, co leży teraz na dnie, było kiedyś u góry. To już ładniej widać, ponieważ lampy lepiej doświetlały. I na samym końcu wyłania się koło.
Po tym kole właśnie były spuszczane torpedy na dół. Tu jest około 4 metrów głębokości. Nawrót. To, co widzieliście na końcu, to światełko, to właśnie było światełko chłopaków. No i teraz była decyzja, czy Grzesiu też chce wpływać, czy nie. Torpedownia funkcjonowała aż do 1945, czyli do momentu ewakuacji Niemców i do momentu przejęcia torpedowni przez Armię Czerwoną. Wszystkie elementy składujące się w środku, czyli wyrzutnie torped oraz cała hala montażowa zostały standardowym radzieckim zwyczajem zdemontowane i zabrane do Związku Radzieckiego, ale najprawdopodobniej nikt z nich nie skorzystał, ponieważ zostały tam wywiezione i prawdopodobnie nikt ich później nie zmontował. A po samej torpedowni został czysty, pusty, betonowy kloc, ale co z nim stało się później, już o tym za chwilę. Wróćmy pod wodę. No i wracamy pod wodę. Jeszcze raz sprawdzenie, czy wszystko ok. Płyniemy dalej wzdłuż tej ściany od zatoki do kolejnego tego przesmyku, gdzie przepływaliśmy w zeszłym roku na kajakach. W tym momencie wpływamy do środka torpedowni. Właśnie to jest to miejsce, gdzie można wpłynąć kajakiem. Te takie korytarze oddzielające skrzydła. Wszędzie dalej widać mnóstwo sieci, rybek i gruzu. Widoczność nie była powalająca, aczkolwiek i tak jak na polskie warunki całkiem spoko. W tym momencie już skręciliśmy w lewo i prawym skrzydłem torpedowni, tym właśnie podwodnym korytarzem, którego nie widać z nad wody, przepływamy na drugą stronę. Tu już jesteśmy jakby na zewnątrz torpedowni od wschodu i poruszamy się prawą ręką w stronę plaży. Konradowi zostało 130 atmosfer, więc całkiem nieźle i kontynuujemy nurkowanie. Konrad nie chciał latarki. To, co teraz widzicie, to jest prawdopodobnie taki młody narybek. Właśnie od strony plaży było go bardzo dużo, bo tutaj była cieplejsza woda. Pomijając magię torpedowni oraz kwestie historyczne, torpedownia jest bardzo ciekawym miejscem dla nurków. Dookoła torpedowni wytworzyła się swoista rafa, gdzie można spotkać babki, węgorzyki oraz malutkie kraby. A nawet jak na warunki lipcowe, tam jest doskonała widoczność sięgająca 7-8 metrów. I co najciekawsze do zobaczenia, kanały, którymi płynęły torpedy, widoczne z luków torpedowych. Ale pojadę klasykiem, przenieśmy się pod wodę. No i przenosimy się pod wodę, dziękuję Łukaszu. Pływamy już w najniebezpieczniejszy rejon torpedowni, czyli to miejsce, gdzie został zawalony strop. Zresztą jak sami widzicie, te wszystkie betonowe elementy trzymają się na słowo harcerza. Także nie chcieliśmy tutaj spędzać długo czasu, aczkolwiek to właśnie tutaj jest najciekawiej.
Dopłynęliśmy do wewnętrznej krawędzi zachodniej nogi torpedowni. W tym miejscu, może kojarzycie, BNT skupił właśnie kamerę. Skupił cały sprzęt, który mu w końcu oddano, ale kamery nie znaleźli. No i w sumie patrząc po tym, to się nie dziwię, no. Chwilę w tym miejscu się kręciliśmy specjalnie, aby poszukać właśnie jego GoPro, ale to jest istny podwodny labirynt i bardzo ciężko jest cokolwiek tutaj zobaczyć. Tym bardziej, jeżeli jest 3 nurków, którzy się kręcą cały czas w kółko, to momentalnie robi się błoto zamiast wody. Znalezienie tej kamery w tym miejscu graniczy z cudem, więc wpadliśmy na pomysł, żeby wrócić sobie pod wodą w stronę plaży, bo jeszcze nam zostało trochę powietrza. PZ sprawdził komputer i kurs. Grzesiek sprawdził kurs. No i płyniemy w tym momencie w stronę plaży. Zaczyna być coraz płycej, ładny piaseczek, czyli wiemy, że płyniemy w dobrą stronę. Znajdujemy falochron, wzdłuż niego płynęliśmy na początku, więc poruszamy się w dobrą stronę. Jeszcze ostatnie ujęcie i podwodne żarty. Nurkowanie w tym miejscu było kolejnym niesamowitym spotkaniem z tym obiektem i eksploracją pełną ciekawostek. Zobaczyliśmy, co kryje się pod lustrem wody i zrealizowaliśmy dla Was kolejny wspaniały projekt. Pewne jest, że torpedownia skrywa jeszcze wiele tajemnic, które czekają na odkrycie, więc na pewno kiedyś znów tu wrócimy. Jeśli doceniasz naszą pracę, to zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Odwiedź naszego Instagrama i Facebooka. Do zobaczenia na następnej wyprawie.